Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy o aktualizacji 1.0.98, jest to tajemnica na wyspy, tak to się nazywa w wersji polskiej. Na startu chciałem was przeprosić za ostatnie 3 filmiki, które niestety wyciszało mi głos, coś się działo, że kiedy się tak obracałem w tą stronę lub też tą po aktualizacji, że nie było mnie tak do końca słychać lub też znikał mi ten głos, ta bramka szumu jakby tak znikała. Musiałem zrobić całe te filtry na nowo, wszystko na nowo poustawiać, bo niestety każda aktualizacja w jakimś stopniu tam powoduje jakieś błędy, że niby ta bramka jest ustawiona, lecz ona coś tam zanika, albo po prostu mi przycina głos. No i niestety musiałem tak zrobić. Teraz mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jak będę się gdzieś na przykład oddalał, no troszeczkę będzie mnie tam, będę ciszej, ale dalej będzie mnie dobrze słychać i mam nadzieję, że to po prostu tutaj poprawiłem i będzie ok. Porobiłem parę testów i z tego co widziałem jest ok. Słuchajcie, przejdziemy sobie do aktualizacji, czyli do tej tajemnicy na wyspie. 12 sierpnia mamy pierwszą aktualizację. 6 UTC, czyli 8 rano, 3 godziny będzie off, więc będzie takie 3 godziny spokoju, tak powiedzieć od roka. Nie no, słuchajcie, tak szczerze, oni to przypuszczam, nic wcale nie wam określić, czy to puszczą od razu. Przypuszczam, że to tydzień, 2 będzie po tym, jak to aktualizacje wprowadzą, będą te wszystkie eventy, wydarzenia, te, które tu będziemy opisywać, rozmawiać o nich. A na pewno to będzie troszeczkę inaczej rozwiązane, bo nie wiecie, teraz coś wypuścili, no bo oni już wiedzą, że między wrześniem a październikiem będzie rocznica, będzie Camel, będzie pewnie Zenit nowy, będzie informacja o leadershipie, chociaż o tym leadershipie mi się wydaje, że już w Amsterdamie coś wypłynie. Jest tak przypuszczam, bo coś takiego tam mniej więcej już do mnie docierało. Nie wiem, czy to będzie jeden leadership, czy to będzie 2 leadershipów. Wiemy, że już takich leadershipów mieliśmy. Zresztą pamiętacie, że była taka sytuacja, że był tam leadership już rzucony jakiś czas temu. Jak był rok temu, że też w czasie Filipa już tam mniej więcej dowiadywaliśmy, co się o nim. No ale zobaczymy, jak będzie w tym roku to ogarnięte. W tamtym roku nie wiem, czy to nie było tak zrobione, że był leadership połączony z inżynierią, albo jakoś po sobie to wychodziło. Zresztą przed tym jeszcze parę tygodni wcześniej, czy miesiąc chyba przed Ragnar. Ogólnie było tych dowódców bardzo dużo, teraz to zrobili to tak fajnie, moim zdaniem ogarnęli. No i jeżeli ten leadership by wyszedł gdzieś między wrześniem a październikiem, no to gdzieś po końcem grudnia, stycznia będziemy się już musieli nastawić na nową kawalerię, która na pewno będzie open i będzie to garnizon, więc tak to mniej więcej wygląda z tego, co Lid wypuszcza ostatnio. Wiadomo, że kawalerzyści czekają na to nowe kompot z Arturem, żeby to zgrać fajnie i Filip w tym momencie gdzieś tam przejdzie do innego marszu, jeżeli chodzi na przykład u mnie. Ale przejdźmy sobie do aktualizacji, takie małe wprowadzenie, wyjaśnię, mi się zdaje, że wam się należy. Pierwsze to jest ekscytująca podróż na Wyspę Skarbów, już z zapasem, ale prawdziwy upyt to wszystkie wydarzenia, które przygotowaliśmy. Przeboje, 7 dni zadań, wspaniałe nagrody, czyli co 7 dni, czyli tak jak mieliśmy ostatnio, że mieliśmy tam 7 dni, robiliśmy barbów, forty, wzmacnianie siły, za badanie dostawaliśmy, za budowanie, tak, za wsparcie sojuszowe. No codziennie jakieś zadania są, żeby zdobywać jakby tam pewnie jakieś dodatki. Grodstaw, zbieraj punkty, aby zgarnąć nagrody dla siebie i sojuszników. Przypuszczam, że to jest tak, pamiętacie jak było na przykład, że mogliśmy tam albo materiały, albo złote głowy zdobywać, że na przykład będziemy tam mieli 10 skrzynek takich sojuszowych, że za wykonywanie zadań i za to, co na przykład tam wrzucimy, lub też nie wiem, zabijanie barbów, będziemy zdobywać jakieś tam strzały, będziemy to ładować. No i w tym momencie będziemy mogli zdobyć po prostu więcej, jakby tak powiedzieć, tych punktów do wymiany na te nasze tam złote głowy, materiały tam były, motyw, były na pewno jakaś zabawka, no parę, że tam były speed-upy, surowce. To jest co jakiś czas to wychodzi przed 7K, czy praktycznie po 7K event, gdzie mieliśmy jakiś czas temu, więc to jest takie właśnie jakby wydarzenie, czy event między tym wszystkim. Ale to mieliśmy jakiś czas temu, więc będziecie wiedzieć, o co chodzi, po prostu będziemy na co innego wymieniać. Wyspy Skarbów, odbierz zróżnicowane nagrody, w tym nowy motyw miasta.
Wyspa Skarbów, nie wiem jak to będzie wyglądać, może coś podobnego już graliśmy. Mi się zdaje, że było coś takiego podobne, no zobaczymy co to dokładnie będzie, czy to też będzie powiązane z tymi wymianami właśnie za groty, za groty, tak? Tak, za groty. Ochrona zaopatrzenia, schody, zapasy do lokalnych wiosek, aby mieć pewność, że uroczystość przebiegnie bez zakłóceń. Przypuszczam, że to będzie ta ochrona zaopatrzenia nie sojuszowa, tylko ta single, czyli tam, gdzie będziemy bronić przed atakami tych naszych niestety maruderów. Ja to chyba ostatnio robiłem, jak byliśmy chyba w trakcie już KVK, tak mi się zdaje. Nawet w miarę tam poszło, no ale to będzie znowu kolejny event, będziemy mogli zrobić 20 złotygów, tak był ten ze speedem, czy też z lotarem w ostatnim czasie. Ze speedem, czyli na szybkość osibiło lotary. Piąty zwaśniony Triumvirat to jest ten wydarzenie, które wyszło ponad rok temu, tam gdzie walczymy każdy na każdego. Proste zadanie, proste nagrody. Nie jest jakiś super tam event, który bardzo lubię, ale jest... No da się to przeklikać, pograć, nie gra się źle po prostu. Tak to oceniam. Szczegóły znajdziemy oczywiście w kalendarzu, królestwa młodsze niż 21 tego nie będą mieli, nagrody za wydarzenia mogą być różne w zależności od sezonu, w którym znajduje się dane królestwo, więc standardowo by pewnie to wiadomo, to będzie tylko na starsze królestwa. Drugi podpunkt na to jest zupełnie nowe wydarzenia, rajd na Mroczną Fortecę. No i jeżeli to będzie coś nowego jak Mroczna Forteca i tak graliśmy Shadow Legion przede wszystkim i to a będzie on częściej, będzie dawał materiały, to się bardzo z tego cieszę, bo taka forteca by nam się przydała. Zresztą widzicie, chyba na jakichś tam... Przepraszam was, na jakichś urywkach z jakichś tam filmików od Lilith a propos tej Mrocznej Fortecy, że było właśnie była taka sytuacja, że będziemy właśnie atakować fortecę, nie? Było tam coś mi jakieś w developach, feedbackach, czy w jakimś filmiku widziałem coś takiego, że jak pokazywali, nie wiem czy kojarzycie, jak pokazywali tam temat związany, że będzie to nowe wydarzenie z tymi nagrodami, tak jak mamy, że na przykład sojusz puszczamy i tam bronimy zaopatrzenia, ten osiołek tam prowadzi to wszystko i my to bronimy, lub też taki personalny mieliśmy własne takie zaopatrzenie na ileś tam godzin, to między innymi z tymi, to było już jako nowość, no i w tym momencie wprowadzam właśnie taki rajd na Mroczną Fortecę, więc będziemy pewnie się zgadywać w parę osób z Królestwa i atakować tą Mroczną Fortecę, nagrody, no i mam nadzieję, że to będą materiały, tak jak było to Shadow Legion, bo Shadow Legion, no i jakiś czas już nie było, chyba z miesiąc minęło Shadow Legion. Tak mi się dziś zdaje. Trzecia optymalizacja wydarzeń. Optymalizacja kryzysu na Ceroli. Do nową umiejętność przemiana i zoptymalizowaną umiejętność wielkie porządki, aby oddziały dystansowe odgrywały większą rolę. Ta zmiana będzie obowiązywać tylko w królestwach w sezonie od drugiego lub do drugiego pomniejszego. No tak, żeby tutaj inżynierowie też mogli więcej robić. No, zobaczymy jak to będzie wpływać, przypuszczam, że to będzie coś fajnego, czyli umiejętność, czy będzie to jakby taka typowa umiejka pod inżynierów i tam będziemy pewnie jakieś talenty do tego wrzucone. Tak mi się to zdaje, jak tak układamy kawalerię, piechoty, łuczników, no to w tym momencie z inżyniera też ktoś musi mieć swojego. Optymalizacja czempionów Olimpii, dodano nowe błogosławieństwo inżynierii związane z nim umiejętności, stosowano umiejętność łuczników oraz modyfikowaną wartość niektórych umiejętności piechoty, kawalerii, oddziałów mieszanych. Okej, czyli jakieś nowe talenty, umiejętności będą wprowadzone w czempionów Olimpii, mnie to bardzo cieszy, dobra opcja. I optymalizacja Arki Ozyrysa, dodano nową akcję opcją wzmocnienia zaginionego królestwa w niestandardowych starciach. Jako administrator walki możesz wybrać, czym przyznać wszystkim uczestnikom wzmocnienie za wydarzenia dawna chwała, wzmocnienia technologii kryształu, żadne z nich lub oba. Żadne z nich lub oba? Okej. Na srebrnej arenie zarządcy, którzy nie wejdą na pole bitu lub opuszczą je podczas starcia, zostaną zastąpieni przez boty. Jeśli później powrócą, automatycznie zastąpią boty. Dodano interaktywne szkolenia pole bit. Możesz przejść trening przy pierwszym wejściu do Arki Ozyrysa lub przez stronę zasad wydarzenia. Szkolenie przeprowadziło cię przez stymulowane starcie Arki Ozyrysa i przedstawi kluczowe mechaniki tego gry. Czyli starają się coś zrobić tak, żeby Arka była też bardziej grywalna, żeby zachęcić ludzi do tej Arki Ozyrysa. Optymalizacja Złotego Królestwa. Przy wejściu do Złotego Królestwa domyśl skład twoich oddziałów będzie składem z ostatniego Złotego Królestwa. No i bardzo fajnie, w kółko ustawienie tego to był taki szachmacik, aż męczyło to za każdym razem robienie. Potem dodam możliwość pomijania bitew. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, zostanie symulacja walki, a ty zobaczysz wyniki i straty. Mi się zdaje, że to jest dobre. Bo w taką symulację, czy ktoś jak miał problem ze Złotym Królestwem, żeby zrobić tam, jeżeli chodzi o ustawienie umiejek, a chciałby taką zobaczyć sobie symulację, to mi się zdaje, że też będzie wiedział jak marsze sobie ustawić pod walkę, na przykład na tam legendarnego bossa z danego poziomu, nie? Mi się zdaje, że to jest fajne.
Skład oddziałów można dostawać poza bitwą. Pocztone skrzynie można teraz odebrać jednym stuknięciem. Aha, to dobrze. To jest fajna opcja. Optymalizacja polowania na historię. A, wrócimy do tego stuknięcia, jeżeli chodzi o skrzynię. Kiedyś było tak, że potrafiło się, wiecie, te skrzynki pykać, grać. Nie odebrało się skrzynki, dobiło się ostatniego bossa i potem wiem, że kiedyś było tak, że ja nie mogę tych skrzynek odebrać, nie? A pomniałem o nich, ale system mi ich nie zwrócił. Czasem tak bywa. Ale teraz będzie już, to mi się zdaje, że troszkę to Złote Królestwo lepiej jest optymalizowane. A teraz przejdziemy do punktu 5. Optymalizacja polowania na historię. I tu powiem wam szczerze, że nie wiem tak do końca o co chodzi, bo ja to te wykopaliska archeologiczne kojarzę z tymi młotkami, które robiliśmy i te młotki rzeczywiście były często wykorzystywane do zbierania ich, bo wiadomo tam poprzez zbijanie barbów, fortów, z surowców zbieranie. Nie wiem, czy to jest to samo. W wydarzeniu wykopaliska archeologiczne możesz teraz zdobywać stałą liczbę młoteczków poprzez zadania wydarzenia, zamiast znajdować je losowo. No i tutaj widzicie, tu mamy znajdowanie losowo, a tam możemy przez wydarzenia. No i teraz pytanie, czy to jest te sam chyba to wydarzenie, że zamiast zdobywać je losowo? Kurde, ale tych młoteczków się zdobywało losowo. No widzieliśmy, że zbieranie surowców napada, że za zbicie barbów, fortów. Nie wiem, czy to było takie losowe, czy to chodziło w ogóle o ten event. O, co mi tutaj wyskoczyło? A, coś chyba tam się stało, to czy... Czekajcie, cofniemy. Okej, tu jesteśmy. Tak. No nie wiem, może to... Aha, dobra, bo mi powróciły wojska. Więc może to być coś z tym związane. Jeżeli tak będzie, no to fajnie, że to zoptymalizują. Ciężko mi to się odpowiedzieć, bo nie wiem na pewno, czy to jest to. Dostałem plan sklepu z młoteczkami. Możesz teraz kupować młoteczki za klejnoty i nabyć pakiet obszerny archeologii za pośrednictwem strony sklepu z młoteczkami. Archeologii? Obszar archeologii za pośrednictwem strony sklepu młoteczkami. No ale przecież młoteczki można było kupować. Czy one zostały dodane do sklepu VIP-a? Stronę sklepu z młoteczkami. Przecież młoteczki można było za pakiety kupować. No i to jestem ciekawy, czy to o to chodzi, bo to tak ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Sklep młotki mi się kojarzy tylko z dwoma rzeczami. Te hamery, które były, te, które są przynajmniej w eventach, co mieliśmy ostatnio. I to, nie? I te młoteczki normalnie, które zbieraliśmy do płytek, żeby rozbijać płytki. Nie wiem, to jest tak dziwnie opisane na polskiej. Ale może chodzi rzeczywiście o te właśnie młoteczki, te, które zbieraliśmy wcześniej. Po wyjściu na nowy zwykły poziom lub poziom zaklęty skarbem, domyślna nagroda będzie tą, która została wybrana na poprzednim zwykłym poziomie lub poziomie z zaklętym skarbem. Co więcej, wydarzenie kowalskie specjały, to jest chyba coś z tym, co właśnie niedawno mówiłem, z tymi złotymi, z takimi młotkami. Skarb świętego rycerza, no to jest jajko i polowanie na historię, no to jest właśnie, to są te młotki archeologiczne. Zawiera teraz szybki przegląd legendarnych ekipum, które obecnie używasz. No i tak, polowanie historii to było właśnie to, nie? Wykopaliska archeologiczne. Nie wiem, ciekawi co to będzie, bo to... Kurde, no te wykopaliska archeologiczne jak się szukało, no to przeważnie było, że szukaliśmy po mapie, nie? Ale czy to jest samo? No nie wiem, zobaczymy po prostu, bo jestem bardzo ciekaw tej informacji, no bo... Kurde... Polowania na historię, który to był ten... No nic, zobaczymy jak wyjdzie, bo mogę się wiedzieć, jeżeli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę mam zaśpę teraz, nie? Tego. 4. Optymalizacja podboju, optymalizacja opowieści król w całej Brytanii. Proces wyboru początkowej prowincji obozu został usunięty. Obozy będą teraz automatycznie przydzielane do prowincji początkowych na podstawie wyników dobierania. Mi się zdaje, że dobra zmiana, nie? Wydarzenie dzień poprzednim krucjatem w królu całej Brytanii jest teraz takie samo jak w innych opowieściach, gdzie królestwa zdobywają wzrocznie na podstawie rankingu z wydarzeń. Okej. Nowy system technologii królestwa będzie testowany w trybie pionier. W opowieściach są podwoły niezłomni wojownicy, król całej Brytanii, opowieści Ogień Wojny, ich bohaterów, czy Heroic Anthem, Tide of War, król całej Brytanii, czy Kings of Britain i Warriors Unbound, czyli niezłomni wojownicy. Fajnie, bo to poszerza więcej KVK możliwości do wyboru. Nie każdy teraz wiadomo chciał się zapisać tylko na Hem i na Tidy, żeby tylko tam się dostać, no bo tam nowa jest KVK technologia, a teraz nam dochodzi przynajmniej no, jeden niezłomni wojownicy, gdzie będziemy mieli na 8 kampów. No i Brytania, którą jeszcze nie grałem i w końcu bym chciał z nią zagrać. No ale zobaczymy co tutaj wybierzemy. Przypuszczam, że znowu będzie hymn bohaterów, ale kiedy się zapiszemy jeszcze takiej oficjalnej informacji nie mamy.
Przejdźmy dalej. Inna optymalizacja i nowa zawartość. Optymalizacja oceny raportów bitewnych. W przypadku połączonych raportów ona będzie zależała od liczby wrogich jednostek, które zabite lub poważnie zraniono. No, z jednej strony fajna zmianka, bo czasem te raporty były chore, jak to wyskakiwało. Dodano wystawy muzeum dla Heralda i dla Zenobii. Mnie najbardziej ciekawi Zenobia, bo Zenobia teraz, no wiadomo, nie jest w mecie. Dużo osób o tym wie. Gdzieś tam była czasem używana. Ja sam ją gdzieś tam używam z chyba Mertelem. Gdybym miał je tam zbufować, bo będzie fajne buffy z muzeum, no to dlaczego nie? Zenobia u mnie dalej na garnizonie, więc nie będę narzekał. Na pewno tutaj w trzecim podpunkcie tutaj na pewno ucieszą gracze, którzy mają Apple'a i iPhone'a. Dodano komputer z zewnętrzną myszką, klawiaturą do urządzeń iPhone i iPad. Jeśli używasz telefonu iPhone, musisz włączyć opcję Assistive Touch w ustawieniach dostępu do telefonu. OK. Dostosowano usprawnienia do wstępnego planowania położenia flag. Wojowników mają teraz lider, sojuszu, doradca i każdy administrator z uprawnieniem do zarządzania sojuszem. Przedtem chyba tylko doradca mógł to robić. Był tam jakiś właśnie taki mały bóg z tym, ale mogę się mylić. Piąte dodano zaawansowaną specjalną ofertę dnia. Po zakupie wszystkich pakietów specjalnych oferty dnia w ciągu jednej doby odblokujesz ograniczony czasowo specjalny pakiet z gwarantowanym rzeźbami dla danego dowódcy. Czyli co, jeżeli ja kupię wszystkie pakiety, jakie są w grze, to ja potem dostanę dodatkowy pakiet, że mogę kupić, żeby mi dostać gwarantowane rzeźby dla wybranego dowódcy? Znaczy czekajcie, ale to będzie nowy dowódca? W sensie kupuję wszystko i nie apuję dowódcę nowego? Od zera? Gwarantuję rzeźbami dla wybranego dowódcy. Ile to będzie rzeźb? 10? Czy to będą wszystkie, nie wiem, tam 560, tak? 560 rzeźb za fulla? Nie, 690, przepraszam, 690 jest chyba za fulla. No z drugiej strony, no tak, no to ma sens, no bo gość kupuje wszystkie pakiety, jakie się da, wyczyszcza sklepik i dostaje specjalny pakiet, który może kupić i mieć nowego dowódcę. Tak mi się zdaje, że coś takiego, że raczej to byłaby sensowna nagroda za wykupienie, nie? Tych wszystkich pakietów, no ale zobaczymy, o co w tym limit chodzi. Szósty podpunkt, limit przebywania ze stron paszportów w sekcji tygodniowej, limit sklepu sojuszu został zmieniony do 75 i bardzo fajnie, bo piątka to było za mało, ludzie czasem zapominali i to przepadało, jakby ten, wiecie, regent tych paszportów. Mi się zdaje, że 75 jest bardzo dobrą opcją, nie? Aby zapobiec błędom obliczeniowym spowodowanych z nadmiernym opóźnieniem, czas wyjścia oddziału z walki będzie teraz obliczany przy użyciu czasu rzeczywistego zamiast jednostek czasu gry. No i tu zobaczymy, jak to będzie wyglądać na KVK, które po tej aktualizacji wejdą. Mi się zdaje, że może to być taki krok naprzód, że będziemy mieli nie tych pakiet lostów gdzieś tam w tych balach, chociaż zobaczymy. No, czyli jak coś wprowadza nowego, no to lubi to się wysadzić, więc miejmy to na uwadze, nie? No i oczywiście tu na koniec robimy ankietę. Sama aktualizacja bardzo fajna, nie? Bo to mi się zdaje, że to jest taki... To nie są takie boomy, jak były w tamtym roku. Bo w tamtym roku ten czerwiec, lipiec, sierpień, naprawdę był. Sierpień ci tam... Sierpień, początek września był chyba luźny. Dopiero tam dostaliśmy znowu wrzesień, październik, wiecie, te na Bonfire dostawaliśmy, znaczy Bonfire na rocznicę dostawaliśmy tego więcej, no ale teraz to jest taki, wiecie, eventy, wydarzenia, coś pomiędzy tym, co mieliśmy niedawno. W tym roku jest, tak mi się zdaje, tak jakiś mniejszy boom czuję tego, nie? No ale okej, no zobaczymy. Patrz, aktualizacja moim zdaniem bardzo fajna, dużo ciekawych rzeczy, Zenobia, te paszporciki, tam kwestia tych nowych wydarzeń, nowego wydarzenia, przede wszystkim tego rajdu na Shadow, nazwijmy Shadow Legion, bo to może być coś podobnego, też bardzo fajnie, bylebyśmy zdobyli te materiały. Przede wszystkim też cieszy wprowadzenie KVK technologii do Brytanii i do Warriors Unbound, do niezłomnych wojowników. No i gracze, którzy grają na Apple'u, mają też lepszą, że jakby tak nazwę, mobilność w grze, więc dużo plusów, naprawdę dużo plusów. Mam nadzieję, że dzisiaj było dobrze słychać, mam nadzieję, że nie będzie żadnych tam pakiet losów i problemów i w końcu opanowaliśmy ten temat tych wtyczek. Słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczyska, elo, hej.